Na początku pierwszej rundy obaj zawodnicy rozpoznają przeciwnika lewym prostym. Nikt nie ryzykuje niepotrzebnie. Klitschko boksuje w swoim stylu lewą ręką. Joshua od czasu do czasu skraca dystans i próbuje trafić przeciwnika krótkimi ciosami, co Klitschko broni bez problemu. Joshua bardziej aktywny w tej rundzie do oponenta. Pierwsza runda ewidentnie ma charakter rozpoznania przeciwnika. Klitschko rozpoczyna drugą rundę od celnego, potężnego prawego prostego. Antoni od początku dużo atakuje, głównie podwójnym lewym prostym, a Klitschko broni się poprzez odskok w tył. Przeszkadza Joshule lewym prostym, szukając otwarcia do zadania potężnego prawego prostego. Zwróćcie uwagę, iż Wladimir w pierwszej rundzie nie uderzył ani jednego prawego prostego ciosu, tak jakby chciał uśpić czujność przeciwnika. Szybka praca nóg Klitschki skutecznie utrudnia Joshule zadanie celnego ciosu. Wladimir stosuje niespotykany sposób ominięcia gardy przeciwnika. Kiedy lewa ręka Antoniego jest opuszczona lub wysunięta w przód, Klitschko podbiera ją od dołu i ściąga w dół. Wykorzystuje do tego swoją przednią rękę. Tworzy w ten sposób lukę w obronie Antoniego. Wladimir wykorzystuje ją do zadania prawego prostego. Przeciwnik jest nieświadomy tego, co się dzieje i daje się zaskoczyć z łatwością. I z prawym prostym stosuje często świadomą siłę swojego prawego prostego, szuka okazji do wykorzystania tej akcji. Klitschko rozpoczyna trzecią rundę od prawego prostego, stosując podobranie. Joshua odskakuje w tył, zmniejszając siłę tego ciosu. W tej rundzie Antoni mocno atakuje przeciwnika od początku rundy. Jest o wiele bardziej aktywny od Klitschki, mimo to trudno jest mu zadać celny, czysty cios. Vitali poprzez swoją szybką pracę nóg broni się bez najmniejszego kłopotu. Joshua znajduje lukę w obronie przeciwnika i zadaje celny prawy podbródkowy. Na tym etapie jednak jest to za mało, aby mówić o przełomie w walce. Tą rundę Klitschko rozpoczyna już klasycznie, od prawego prostego z podebraniem. Po tym ciosie Joshua nie może dojść do siebie. Klitschko czuje słabość przeciwnika i zdecydowanie atakuje. Pod koniec pierwszej minuty czwartej rundy Antoni odzyskuje siłę. Zaczyna atakować tułów oponenta. Przyjmuje inicjatywę w rundzie i z każdym atakiem powiększa swoją przewagę. Joshua wyraźnie dominuje w ringu. W początku piątej rundy Joshua atakuje wściekle. Trafia czystym lewym sierpem, który napoczął Klitschkę, a za chwilę poprawia ponownie lewym sierpem, który nim zachwiał. Ewidentnie widać, że Wladimir jest ranny i walczy o przetrwanie. Antony zalewa oponenta seriami ciosów, które w końcu powalają go na dechy ringu. Mimo to Ukrainiec wstaje i może dalej walczyć. Klitschko nadziewa się na lewy prosty przeciwnika. Dzięki temu Joshua skrócił dystans na dogodny dla siebie i przeniósł wymianę do półdystansu, w którym Wladimir daje się bezkarnie bić. Bezpośrednia kontra Antoniego lewym prostym na lewy sierp Klitschki otworzyła drogę do zadania serii 6 ciosów, która doprowadziła do knockdownu. Po knockdownie Klitschki Joshua poczuł krew i czekaliśmy na szybki koniec walki. Klitschko desperacko ucieka po całym ringu, robi on co może, żeby uniknąć knockoutu, klinczuje. Nagle Wladimir odradza się i zaczyna zdobywać przewagę nad młodym Antonym. Joshua stracił ewidentnie siłę, a Klitschko, stary lis ringowy, przetrwał najgorsze i odgryza się przeciwnikowi. Antoni ewidentnie spuchł i zaczyna zbierać cios za ciosem. Klitschko mocno krwawi z lewego łuku brwiowego. W końcówce piątej rundy obaj zawodnicy są potwornie zmęczeni. Wymieniają się ciosami, ale Antoni słabnie w oczach. Żaden z zawodników nie jest w stanie już zadać nokautującego ciosu. Od samego początku szóstej rundy Antoni zdecydowanie atakuje. Klitschko głównie się broni, sporadycznie odpowiadając lewą ręką. Tempo walki mocno spadło, poprzednia runda bardzo zawodników wyczerpała. Nagły, potężny prawy prosty Wladimira rzuca na ring Antoniego. Klitschko rozpracował obronę Joshuły, który nie jest w stanie znaleźć sposobu na prawy prosty Ukraińca. Od drugiej rundy Wladimir sukcesywnie trafia Antoniego prawym prostym. Aż taka taktyka zaowocowała knockdownem w szóstej rundzie. Wladimir czekał, aż w początkowej fazie rundy pretendent się wyprztyka i następnie zaatakował. Odwrócił uwagę przeciwnika podwójnym lewym prostym z doskokiem jako zwód i wykończył akcję prawym prostym. Po knockdownie Antonego Klitschko atakuje głównie lewym sierpem z doskokiem, na który Joshua robi unik rotacyjny. Wladimir próbuje powtórzyć akcję, która dała mu knockdown, ale oponent nurkuje pod prawą ręką, klinczując. Do końca rundy ataki Klitschki i walka o przetrwanie Antoniego.
W 7. rundzie Klitschko dominuje w ringu. Joshua od czasu do czasu zbiera się za akcją, która bardziej przeszkadza niż stanowi realne zagrożenie. Klitschko nastawiony na kończący cios z prawej ręki. Cały czas szuka on otwarcia w obronie przeciwnika, żeby zadać celny prawy prosty. Ale Antony czujnie tylko czeka na ten niebezpieczny cios. Bez problemu Joshua unika prawych prostych Władimira. W 7. rundzie Klitschko ma Antoniego jak na widelcu i wystarczyło mocno zaatakować kombinacjami, na chwilę porzucając przywiązania do prawego prostego, zważywszy, że Joshua jest bardzo zmęczony i tylko szuka okazji do odpoczynku. Joshua w 8. rundzie ewidentnie żywszy. Powrócił do walki, tym razem bardzo uważnie walczy. Cały czas pilnuje, żeby nie oberwać prawym prostym Klitschka. Wywiera presję na oponencie. Władimir poza nielicznymi atakami odwraca uwagę, zaczepia, przeszkadza swoim lewym prostym, przygotowując w ten sposób atak prawym prostym. Nic Władimir nie zmienia w swojej taktyce walki. Ataki Antoniego niwelowane są przez odskoki Klitschki. Na początku 9. rundy Klitschko już standardowo rozpoczyna prawym prostym. Antoni czujnie unika tego ciosu. Klitschko klasycznie dla siebie odwraca uwagę lewą ręką i próbuje zaskoczyć prawym prostym. Joshua przejrzał taktykę Ukraińca i unika bez problemu jego prawej ręki. Antoni stara się skrócić dystans i zadać w półdystansie ciosy sierpowe i podbródkowe. Klitschko zbiera ciosy krótkie na tył, ale klinchem nie pozwala w półdystansie rozbrykać się Antoniemu. Obaj zawodnicy nie zmienili swojej taktyki walki od początku starcia. Prawy prosty Władimira przestał być skuteczny. Z kolei próby wejścia Joshua do półdystansu stają się coraz bardziej owocne. Jest to wynikiem tego, że powoli z rundy na rundę Władimir zaczyna słabnąć. W 10. rundzie impas. Władimir nie jest w stanie trafić swoim prawym prostym. Antoni nie radzi sobie z ruchliwością przeciwnika w ringu i nie daje rady przenieść walki do półdystansu. Żaden z zawodników nie ryzykuje szaleńczego ataku i nie zmienia swojej taktyki, co powoduje, że mamy stabilizację sytuacji w walce po bardzo ciekawych rundach 5. i 6. Na samym początku 11. rundy Joshua trafia potężnym prawym prostym Klitschkę. Akcji nie udaje się Antoniemu wykończyć, ale ten cios zrobił ogromne wrażenie na Ukraińcu. Odebrał on jemu pracę nóg, co w mojej opinii zdecydowało o dalszych wydarzeniach tej rundy. Władimir klinczuje, ucieka po całym ringu. Antony stara się trafić, ale nie udaje mu się. Klitschko zbyt dobrze unika walki, widać po nim, że jest w opałach, a mimo to Joshua nie daje rady wykończyć oponenta do momentu, kiedy Klitschko nie popełnia fatalnego błędu w skutkach. W defensywie odpowiada on prawym prostym, na który Joshua tylko czeka. Prześlizguje się on pod prawą ręką Władimira i trafia mocnym prawym podbródkowym, który staje się wstępem do zakończenia walki przed czasem. Antony zdecydowanie atakuje oponenta, który upada pod gradem jego ciosów. Klitschko po zainkasowaniu prawego podbródkowego jest oszołomiony i broni się instynktownie. Jest to jednak za mało, żeby uniknąć knockdownu. Joshua atakuje długą serią ciosów, Władimir broni ją, aż w końcu do celu dochodzi lewy sierp, dając pierwszy knockdown Joshule w tej rundzie. Drugi knockdown 11 rundy jest konsekwencją tego, co się wydarzyło na jej początku. Klitschko nie zdołał się zregenerować po pierwszym knockdownie i Joshua wyczuł słabość przeciwnika. Zasypał go gradem ciosów. W tej serii do celu doszły tylko 3 ciosy, resztę można potraktować jako odwrócenie uwagi w celu zniwelowania bardzo dobrej obrony Władimira. Władimir, pozbawiony swojej słynnej ruchliwości w ringu, jest bezradny wobec długich serii ciosów Joshua. Teraz oglądamy już egzekucję Klitschki przez Antoniego. Po raz kolejny okazuje się, że kluczem do sukcesu w tej walce jest skrócenie dystansu i zasypanie przeciwnika gradem ciosów w celu trafienia chociażby tylko jednym z nich. Klitschko fatalnie zaczął 11 rundę od utrzymania mocnego prawego prostego, następnie dał się trafić potężnym prawym podbródkowym, co dało otwarcie do pierwszego knockdownu, drugiego i w końcu TKO, kończąc walkę. Klitschko przegrał walkę przede wszystkim dlatego, iż za wszelką cenę chciał zakończyć walkę prawym prostym. Joshua po knockdownie w 6. rundzie dużo bardziej uważnie boksował niż we wcześniejszych rundach. Szczególnie zwracał uwagę na prawą rękę Ukraińca. Kolejną sprawą jest totalne przespanie przez Władimira 7. rundy, w którym miał przeciwnika na widelcu. Wystarczyło zmienić taktykę i mocno atakować długimi seriami ciosów.
Antony w walce zaprezentował bardziej wszechstronny styl boksowania od Kliczka. Walczył on w dystansie, jak też próbował przenieść walkę do półdystansu, co finalnie Antony osiągnął i wygrał, natomiast trzeba przyznać, że późno zaczął prawidłowo bronić się przed prawym prostym Kliczki. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli film się podobał, proszę o suba. Jeśli nie, o komentarz. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!